4 listopada 2017 roku ponad 400 bogatych i wpływowych Saudyjczyków przyjechało do luksusowego 5-gwiazdkowego hotelu Ritz-Carlton w Riyadzie. Byli wśród nich członkowie rodziny królewskiej, ministrowie i biznesmeni. Wszyscy byli zaproszeni na spotkanie z królem Salmanem i następcą tronu księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem. Na miejscu jednak saudyjscy bogacze zostali związani i osadzeni w hotelowych pokojach. Byli bici, torturowani, a ich fortuny zostały im odebrane. Ritz-Carlton w ciągu kilku godzin z luksusowego hotelu zamienił się w więzienie. To właśnie wtedy świat po raz pierwszy ujrzał brutalną twarz saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana. 32-letni wówczas polityk miał być nadzieją Arabii Saudyjskiej na powiew świeżości w starzejącej się elicie politycznej królestwa. Okazał się jednak bezwzględnym władcą. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Mohammed bin Salman ma zaledwie 37 lat i jest najbardziej wpływowym władcą na Bliskim Wschodzie. Choć Arabią Saudyjską formalnie rządzi jego ojciec, 86-letni król Salman, to tak naprawdę książę MBS pociąga za wszystkie sznurki. Mohammed bin Salman miał być reformatorem, który zmieni skostniałe i konserwatywne królestwo, przywróci prawa kobiet i otworzy Saudów na świat. Okazał się jednak przywódcą równie bezwzględnym jak jego przodkowie i znacznie bardziej skutecznym. O kulisach brutalnej walki o władzę w Arabii Saudyjskiej opowie dziś dziennikarz i współautor książki Ropa i krew. Ten odcinek po raz pierwszy został wyemitowany w listopadzie 2021 roku. Arabia Saudyjska to pustynia i ropa. Potężne królestwo jest na Bliskim Wschodzie mocarstwem, odwiecznym wrogiem Iranu oraz sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mieszka tam 31 milionów osób. Arabia Saudyjska to także kolebka islamu, bo to tam znajduje się Mekka, najświętsze miasto muzułmanów, miejsce narodzin proroka Mahometa. Saudyjski ruch wahhabitów to od lat główny nurt sunnickiego islamu. Liczące formalnie 90 lat królestwo rządzone jest przez ultrakonserwatywną dynastię Saudów. Saudi Arabia had been the same for so long. It was run by these old men. They never wanted to change anything. They never wanted to do anything differently. To Justin Sheck, współautor książki Ropa i krew, która właśnie ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa SQN. And then all of a sudden, this guy Mohammed bin Salman showed up. Arabia Saudyjska od lat była rządzona przez starych mężczyzn, którzy nie chcieli niczego zmieniać. Aż nagle pojawił się młody książę Mohammed bin Salman, a król dał mu ogromną władzę. Książę zaczął mówić zupełnie nowe rzeczy, że Arabia Saudyjska nie może już opierać się na ropie, że trzeba zapraszać turystów, zagraniczne firmy. Zaczął też wojnę w Jemenie, czego wcześniej nie było. Bradley and I started writing about. Razem z Bradleyem pisaliśmy o nim dla Wall Street Journal z perspektywy gospodarczej. Pisaliśmy o saudyjskich koncernach naftowych. Jednak gdy zajmujesz się takimi tematami, to chcesz czy nie, wkrótce zaczynasz pisać o rządzących krajem, czyli o rodzinie królewskiej. Tak narodził się pomysł napisania książki Ropa i krew. From June next year, women can finally take to the roads for Saudi Arabia. This is huge. Mohammed bin Salman zasłynął kilka lat temu wprowadzeniem niespotykanych wcześniej w Arabii Saudyjskiej reform. Jako następca tronu pozwolił kobietom prowadzić samochody, zakładać firmy, ograniczył też władzę budzącej strach policji obyczajowej. He understood very early that building his image was one of the most important things that he had to do. On bardzo wcześnie zrozumiał, że musi zbudować swój wizerunek. Ojciec wyznaczył go królem, ale on jeszcze tym królem nie jest. A ponieważ jest tak młody, a Saudyjczycy są przyzwyczajeni do starych władców, to on musi udowodnić ludziom i swojej rodzinie, że się nadaje na króla. That he is king material, that he's worthy of being king. And so
Jego najważniejsze działania PR-owe nie były skierowane do Amerykanów czy do Polaków. Były skierowane do Saudyjczyków. On musiał pokazać, że może zostać królem. Na przykład bombardowanie Jemenu, które trwa od 6 lat, to tak naprawdę próba pokazania, że Arabia Saudyjska jest silniejsza od Iranu. On był też nowy w strukturach wojska i chciał pokazać, że kraj może być bardziej zdecydowany na arenie międzynarodowej. W ten sposób chciał pokazać w kraju, że to on jest przyszłością Arabii Saudyjskiej, jej nową twarzą. Oczywiście, że z kolei światu chciał dać sygnał, że jest nowoczesny, że będzie zmieniał królestwo, że ono będzie mniej konserwatywne, a znacznie bardziej otwarte. I rzeczywiście sprawił, że Arabia Saudyjska jest trochę bardziej przyjazna kobietom. Stara się uczynić kraj otwartym na zagraniczne biznesy. Młodzi ludzie łatwiej mogą teraz pójść na koncert, a nawet na randkę. Arabia Saudyjska jest więc znacznie bardziej otwarta społecznie, ale też znacznie bardziej restrykcyjna politycznie. Nie można już krytykować rządu. Saudyjskie naloty na Jemen nie są jednak jedyną rysą na wizerunku księcia bin Salmana. Riyadh's most palatial, most prestigious, now a gilded prison. W listopadzie 2017 roku na rozkaz księcia w luksusowym hotelu Ritz-Carlton w Riyadzie aresztowano około 400 prominentnych osób, polityków, biznesmenów, duchownych, a nawet członków rodziny królewskiej. Oficjalnym powodem była walka z korupcją, a luksusowy hotel stał się dla kilkusetek osób więzieniem. Według Amerykanów przetrzymywani mieli być nawet torturowani, a ceną za wolność było oddanie pokaźnych części majątków. For decades, for a very long time, Saudi Arabia had this system where these rich families who had connections to the royal family. W Arabii Saudyjskiej przez wiele lat bogaci ludzie z koneksjami w rodzinie królewskiej stawali się bogaci dzięki państwowym pieniądzom, dzięki kontraktom rządowym. Przez wiele lat królowie na to pozwalali. Mohamedowi bin Salmanowi to się nie podobało, bo uważał on, że ci ludzie okradają rząd. Ale też widział, że jest wiele osób, które mają pieniądze i władzę, a on nie chce, żeby ktokolwiek poza nim miał władzę. Zamykając ludzi, pokazał, że to on jest władcą i ci, którzy go nie popierają, poniosą konsekwencje. W październiku 2018 roku światem wstrząsnęła kolejna tragiczna historia. It appears that the most recent victim is the late Washington Post columnist Jamal Khashoggi, an influential critic of Saudi ruler Mohammed bin Salman. W saudyjskim konsulacie w Stambule zamordowano prominentnego dziennikarza i krytyka saudyjskiej dynastii Jamala Khashoggiego. Ciało mężczyzny zostało poćwiartowane przez agentów saudyjskich służb specjalnych. Zarówno Turcja, jak i amerykańskie media twierdzą, że sprawcy byli blisko związani z księciem bin Salmanem i to na jego rozkaz zabito dziennikarza. Władze w Riyadzie zaprzeczyły. It's hard to tell. I think what's important to understand about the situation with Khashoggi is that trudno powiedzieć, czy on zlecił to zabójstwo. Wydaje mi się, że nie było tak, że on powiedział swoim ludziom, że mają zabić Khashoggiego. Warto pamiętać, że Saudowie traktowali dziennikarza jako pisarza, który pisze dla tych, którzy mu płacą. Pamiętajmy, że Khashoggi swego czasu pracował dla rodziny królewskiej, a konkretnie dla królewskiego sądu. Oni uważali dziennikarza za człowieka, który kiedyś był jednym z nich, ale gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to po prostu ich zdradził. To nie była kwestia krytycznego dziennikarza, ale raczej zdrady. Wydaje się pewne, że Mohammed bin Salman powiedział swoim ludziom, by coś z tym zrobili, ale że mają go zabić? Trudno jest powiedzieć, kto mógł podjąć decyzję o zabiciu Khashoggiego, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo niezależnie od tego, co Mohammed bin Salman powiedział, to jego ludzie uznali, że on chce śmierci dziennikarza. Mohammed bin Salman od kilku lat jest faktycznym przywódcą Arabii Saudyjskiej. Jak mówi Justin Sheck, trudno wyobrazić sobie, by po śmierci obecnego króla Salmana kto inny został nowym królem. He controls the military. He controls the economy.
Mohammed bin Salman kontroluje teraz wojsko, gospodarkę i bezpieczeństwo w kraju. Wybiera też sobie lojalnych współpracowników i nagradza ich za lojalność i ufa im. Trudno więc wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł mu teraz zagrozić. On doskonale potrafi zdobywać władzę. Pytanie, czy potrafi rządzić, bo co prawda otworzył Arabię Saudyjską społecznie, ale w kwestii znacznie trudniejszej nie udało mu się zmienić gospodarki kraju. He was a young kid and he was into video games and fast food Gdy był młodym chłopakiem, uwielbiał gry wideo i fast foody. Jako dorosły wciąż lubi gry, ale także drogie rzeczy. Jest właścicielem jednego z najdroższych domów na świecie. Ma gigantyczny jacht ze specjalnym pokojem disco. W naszej książce piszemy o imprezach, jakie organizował, na których były też kobiety, a on był DJ-em. Jest w nim pierwiastek takiego typowego bogacza, który lubi się bawić, ale równocześnie jest żonaty, ma dzieci i jest bardzo oddany rządzeniu. Spędza na tym wiele godzin. Wiemy, że pracuje nocami, że śpi bardzo mało. Nie wiem, czy to potrzebne do rządzenia krajem, ale on tak uważa. On poświęca wiele czasu, by zmieniać Arabię Saudyjską. Justin Sheck, dziennikarz The Wall Street Journal i współautor książki Ropa i krew, opowiada o skrzętnie skrywanych przez Arabię Saudyjską kulisach gry o tamtejszy tron. Książka, którą szczerze polecam, ukazała się nakładem wydawnictwa SQN. Jej drugim autorem jest inny dziennikarz The Wall Street Journal, Bradley Hope. To jest podcast Świat. Mohammed bin Salman nie był pierwszym następcą tronu, którego powołał obecny król Arabii Saudyjskiej. Jak to się zatem stało, że mimo tak młodego wieku pokonał starszych i bardziej doświadczonych politycznych konkurentów i wspiął się na sam szczyt? The current kingdom, as it stands now, was founded by a guy named Abdulaziz. They call him Ibn Saud. Pierwszy król Arabii Saudyjskiej, umierając, zdecydował, że następcą tronu będzie jego umiłowany syn. Ale od tego czasu władza przechodziła na kolejnych jego synów, czyli na braci. Jakieś 20 lat temu zorientowano się jednak, że ten system przestaje działać, bo synów, czyli braci, było coraz mniej, a najmłodszy miał 70 lat. Wiadomo było, że władza musi przejść niżej na kolejne pokolenie, na dzieci, ale nie było takiego systemu. Jakiś czas temu naciskano na nieżyjącego już króla Abdullaha, żeby przekazał tron synowi. On jednak uczynił następcą tronu Salmana, swojego brata. Pojawiła się równocześnie inna, bardzo wpływowa grupa ludzi, która obawiała się, że Salman z kolei ugnie się i przekaże tron w ręce syna, czyli Mohammeda bin Salmana, o którym właśnie rozmawiamy. Mohammed bin Salman would not have a position of power. They were afraid of him. Początkowo Salman wyznaczył na następcę tronu jednego ze swoich braci, a sam Mohammed bin Salman bardzo lobbował za takim właśnie rozwiązaniem. Wszystkim wydawało się, że Mohammed nie jest zainteresowany władzą, ale w wyniku zakulisowych rozgrywek Mohammed najpierw pozbył się jednego brata swojego ojca, a potem drugiego i w efekcie został wyznaczony przez ojca na następcę tronu. When Salman was king, he got rid of the first crown prince. Then Mohammed bin Salman got rid of the second crown prince and he moved into the role. Jego siłą jest to, że on zna mechanizmy władzy we własnej rodzinie i wie, jak tę władzę zdobyć i utrzymać. A to jest naprawdę trudne, bo ma wujków, którzy są bogatsi i mieli od niego wiele więcej władzy. Kontrolowali ministerstwa czy wojsko. Jego taktyka jest taka, że najpierw pokazuje ludziom wokół siebie, że nie jest dla nich zagrożeniem, po czym w pewnym momencie odsuwa ich na bok. His understanding of power comes really from two things. It comes from being around his father. Jak on rozumie władzę? By to zrozumieć, trzeba pamiętać, że jego ojciec przez 48 lat był gubernatorem stolicy kraju, Riyadu, a to jedno z najważniejszych stanowisk w kraju, bo jesteś w mieście, gdzie jest władza, gdzie są duchowni, ale także zajmujesz się dyscyplinowaniem rodziny królewskiej.
Mohammed bin Salman przez lata widział, jak jego ojciec wsadza ludzi do więzienia, zabiera im majątki. On pochodzi też z dużej rodziny, a jego starsi bracia mieli znacznie więcej dokonań. Studiowali w Ameryce, na Oksfordzie. Jeden z nich był astronautą, inny profesorem, a on sam studiował w Arabii Saudyjskiej i był znacznie mniej międzynarodowy niż bracia. Zdołał natomiast przekonać ojca, że to on powinien zostać następnym królem, a nie bracia. Całe jego młode życie od nastolatka to była walka o zdobycie władzy i zemsta na swoich wrogach. On jest produktem tego systemu, produktem monarchii. W większości krajów na świecie nie ma już monarchii, bo nie jest to zbyt dobry sposób na wybór władcy. W monarchii stajesz się władcą dlatego, że jesteś synem władcy albo umiesz zdobyć władzę spośród całej rodziny. Jesteś najbardziej bezwzględny. To nie ma nic wspólnego z tym, czy umiesz rządzić krajem, czy nie. A on jest właśnie częścią monarchii, w dodatku w Arabii Saudyjskiej, gdzie albo jesteś bardzo blisko króla, albo jesteś nikim. Nie ma stanów pośrednich. On to doskonale rozumie i nie chce być nikim. To nie jest jego wina. On się urodził w takim systemie. That's the system he was born into, and that's the context in which he exists. Justina Shecka, współautora książki Ropa i krew i dziennikarza The Wall Street Journal, zapytałem też, dlaczego książę bin Salman tak bardzo chciał wspiąć się na szczyty władzy w królestwie i po co wprowadzał reformy, takie jak ustępstwa na rzecz kobiet, niewielkie zmiany obyczajowe oraz po co przebudowuje gospodarkę. He has two priorities. His first priority is to make sure that his family continues to rule Saudi Arabia. On ma dwa cele. Pierwszy, by rodzina królewska pozostała u władzy, a drugi, że to on będzie następnym królem. Jego rodzina rządzi Arabią Saudyjską od około 100 lat. Od zawsze trzymała się z muzułmańskimi konserwatywnymi duchownymi. Saudowie utrzymali się przy władzy także dlatego, że imamowie mówili ludziom, że to właśnie ta dynastia jest prawowitym władcą. Saudi Arabia has changed a lot. Tyle, że Arabia Saudyjska zmieniła się. 40 lat temu to był bardzo mały, konserwatywny kraj. Teraz mieszka tam 30 milionów ludzi, z czego połowa nie ma nawet 30 lat. Arabia Saudyjska ma jeden z najwyższych odsetków młodych ludzi, którzy mają smartfony i konta w mediach społecznościowych. Ci młodzi ludzie przez cały dzień gapią się w Instagrama, Twittera i widzą, że w innych krajach ludzie mogą chodzić na randki, na koncerty czy do barów, a oni nie. Myślę, że Mohammed bin Salman zdał sobie sprawę, że poparcie zapewni sobie już nie przez konserwatywnych duchownych, którzy mówią, że kobiety nie mogą prowadzić samochodów, ale poprzez młodych ludzi, którym otworzy świat. Jego różne decyzje zatem były obliczone na poparcie wśród młodzieży. Toward getting people to support him. Because even though, he's the crown prince, he hopes to be the king. Oczywiście, że on jest następcą tronu, ale jeśli nie miałby poparcia, ludzie mogliby wyjść na ulicę i protestować. Otwarcie na świat ma zatem wzmocnić jego władzę. Równocześnie to on zarządził aresztowania swoich krytyków, co miało pokazać ludziom, jeśli nie będziesz mnie krytykował, to możesz liczyć na fajne życie. Jeśli będziesz krytykował, to będę cię bił. When he was young, when he was in his early 20s, he realized that. Kiedy Mohammed był nastolatkiem, zobaczył, że jego ojciec nie miał tylu pieniędzy, co inni książęta. Zrozumiał, że musi zdobyć pieniądze, żeby jego ojciec mógł kiedyś zostać królem. Kiedy miał 15 lat, zaczął inwestować na giełdzie. Nie szło mu zbyt dobrze, ale to właśnie wtedy zaczął budować fortunę dla swojego ojca. Kiedy jego bracia byli nastolatkami, kupowali konie wyścigowe, chcieli polecieć w kosmos, uczyć się na dobrych uniwersytetach. On chciał zdobyć pieniądze, by ojciec został królem. To, że jest bezwzględny, jest tutaj drugorzędne. To jest jego droga do celu.
Ważniejsze dla mnie jest to, że on od najmłodszych lat robił wszystko, żeby jego ojciec rządził krajem i by potem on sam został królem. Justin Sheck, dziennikarz amerykańskiego The Wall Street Journal i współautor książki Ropa i krew, opowiadał o kulisach gry o tron w Arabii Saudyjskiej. Książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa SQN. Ten odcinek podcastu po raz pierwszy ukazał się w listopadzie 2021 roku. Podcast Świat możesz znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcasts, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. I jeszcze ogłoszenie specjalne. Za 2 tygodnie, 21 września, zaczynamy zupełnie nowy sezon podcastu z premierowymi odcinkami. Cały czas też w niedzielne wieczory na YouTube lądują filmy z letniego cyklu podróżniczego Bucket List. Subskrybuj zatem nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. W tym odcinku czytał Patryk Michalski, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.